Cześć, witamy Was na kolejnym odcinku Flat for Flip, ludzie, relacje, nieruchomości. Marcin Bochenek. Darek Barski. A dzisiaj porozmawiamy o powodzi w Dubaju. Słuchajcie, wydarzyło się coś niesamowitego. Pustynia została zalana i o tym w dzisiejszym materiale. Tak jest, mieliśmy go nagrywać w pięknym, słonecznym Dubaju. Okazuje się, że nagrywamy go w Krakowie, dlatego że wszystkie loty odwołane. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, dać jakiś komentarz, napisać skąd nas oglądacie. Będzie to zwiększać nasze zasięgi. A teraz zaczniemy od tego, Marcin, po co mieliśmy do Dubaju lecieć? W Dubaju odbywają się w tym momencie targi kryptowalutowe 2049 Dubaj. Przyjeżdżają tam totalnie wszyscy z całego świata, founderzy projektów NFT, kryptowalutowych, osoby, które są zainteresowane blockchainem, które chcą wprowadzić jakieś zmiany na świecie, jeżeli chodzi o ten cały ekosystem. Jest to święto dla tych wszystkich osób z rynku krypto. Od powiedzmy miesiąca już widziałem na Twitterze, jak wszyscy wrzucali bilety, że tam się wybierają. No i my również tam mieliśmy się znaleźć po to, aby promować nasz projekt, opowiadać o naszym projekcie Flat for Flip. Mieliśmy zakupione bilety lotnicze, wszystko ogarnięte, hotel, side eventy, rejestracje i tak dalej. Natomiast no jednak człowiek nie ma nad wszystkim kontroli, jak to się okazało. Kontrolę jeszcze nad pogodą ma pogoda. A okazuje się, że są już spekulacje, że tak naprawdę człowiek prowokuje czasami opady deszczu i historia pokazuje, że kiedyś ponoć w Dubaju został deszcz sprowokowany przez człowieka po to, żeby właśnie można było trochę wody przyjąć na pustyni. Natomiast jeżeli chodzi o samą konferencję, to tak naprawdę, słuchajcie, jest to mega duże wydarzenie. Chcieliśmy też porozmawiać z innymi właścicielami projektów lub funduszami, które inwestują w projekty, które łączą świat tradycyjny z tym światem blockchainowym Web 3.0. My mamy ten projekt, który łączy świat nieruchomości z rynkiem kryptowalut i docelowo chcemy umożliwić ludziom zakupy nieruchomości za nieduże kwoty pieniędzy. No i ta konferencja miała z jednej strony pokazać nasz projekt, który się rozwija, który prowadzimy 2 lata, z drugiej strony porozmawiać o tym, jak to rozwijać lepiej, szybciej i żebyśmy byli bardziej międzynarodowym projektem. Ja się chętnie jeszcze odniosę od tego, co powiedziałeś wcześniej, że te ulewy czasami są wywoływane przez człowieka. W listopadzie 2023 roku, jak możecie przeczytać na Interi wydarzenia, okazuje się, że ludzie z Dubaju bawili się tlenkiem srebra i rozpylali go nad pustynią po to, aby wywołać sztuczne opady deszczu. A jak wiadomo, to jest miasto na pustyni, które nie ma tak rozbudowanego systemu, gdzie ta woda może uciekać i ta woda tam stoi, co też widzieliście na filmikach, które tutaj podpięliśmy Wam wcześniej na początku tego materiału. Ale wracając do tego, co powiedziałeś później, że mieliśmy tam pojechać, prezentować nasz projekt. Zwróćcie uwagę, jak dużo side eventów było na tym wydarzeniu. Czyli jest główna konferencja 2049, plus wokół tego masę side eventów, czyli eventy, które organizują różne inne projekty. No, według organizatorów było ich między 400 a 700 przez te kilka dni, gdzie się odbywa sama konferencja. Natomiast to, co ważne, to każdy side event, nawet jak był wstęp za free tak zwany, No właśnie, to trzeba było się zarejestrować. Trzeba było często podać nazwę projektu, stanowisko swoje, dane na Twitterze, na LinkedInie, po to, żeby mogli zweryfikować, kto się chce spotkać i dopiero wtedy, jeżeli okazało się, że pasujesz do danej konferencji, do danego side eventu, widzi ta firma, która organizuje ten side event możliwość współpracy albo że jesteś potencjalnie dobrą osobą, która może wnieść dużo do samego spotkania, to wtedy dostajesz taką akceptację zaproszenia. I jeden z side eventów, w którym braliśmy udział, związany z RWA, czyli z tym, co teraz jest w trendzie, czyli Real World Asset, miał ponad 2,5 tysiąca chętnych, a tylko 150 miejsc i nas zaprosili między innymi dlatego, że ten nasz projekt się wpisuje w to RWA doskonale. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś właśnie, że bo możecie zauważyć, że jest pełno eventów, wejście za Fliko, więc na wszystkie można wchodzić. No właśnie nie do końca, a nie wiem, czy wiesz, bo się rejestrowaliśmy, ale nie wiem, czy Wy wiecie. W bardzo ciekawy sposób jest rozwiązany sprawa, jak zweryfikować, czy osoba, którą zapraszamy, to jest osoba, która ma jakiś kapitał, nie ma kapitału, czy to jest tylko taki apacz, czy faktycznie może coś wnieść. Rozwiązanie jest proste. Podpinamy nasz wallet do takiego zgłoszenia
i oni są w stanie sprawdzić, czy mamy jakieś etery na koncie, czy mamy kryptowaluty inne, czy mamy jakieś NFT-ki i potem po tym naszym wallecie oni są w stanie też stwierdzić, ok, to jest gość, który długo inwestuje, też założył portfel w odpowiednim czasie, dużo miał tych, nie wiem, flipów na kryptowalutach, więc chcemy tą osobę zaprosić, bo może wnieść ciekawą wartość. Tak, no bo były też eventy dla traderów, czy też związane z tym tradowaniem zarówno na rynku krypto, jak i NFT i pewnie oni chcieli wiedzieć, że to nie przyjdą osoby, które chcą się pouczyć, tylko będą mogli się wymienić tak zwanym mięsem, czyli tymi informacjami, które można oficjalnie przekazać, a wykorzystać doświadczenie tych, co mają trochę dłużej pozycję swoją na rynku. Natomiast to, co myślę, że też jest ciekawe, to jest to, że bez względu na to, jakie to były eventy, to myśmy tak naprawdę aplikowali głównie do eventów networkingowych, tak? Tak. Bo były też związane z konferencją, z wykładami i tak dalej. One były bardzo ciekawe. Natomiast no, też pamiętajcie, że doba ma 24 godziny. Tak naprawdę jak tych side eventów było ponad 400, przynajmniej tych, co myśmy przejrzeli, no to też nie jesteśmy w stanie być na wszystkich i trzeba było wybrać te, które są dobre. Natomiast wziąć pod uwagę trzeba jeszcze, na ile skutecznie będziemy zapraszani z powrotem. Czyli to, że my zaaplikujemy, to nie znaczy, że nas zaproszą. Dokładnie tak. I tak samo jak wspomniałeś, że czas jest ograniczony, a dużo w dzisiejszych czasach można się dowiedzieć o projekcie, poczytać na internecie. Są te dostępne informacje na YouTubie, na stronie internetowej, w white paperze, a jednak ten kontakt z drugą osobą, z którą możesz wymienić się informacjami, możesz się czegoś dowiedzieć, no według nas jest dużo ważniejszy, dlatego wybieraliśmy te eventy networkingowe. Wspomniałeś o eventach dla traderów, też był jeden świetny event, na który mieliśmy się wybrać, to był brunch na jachcie, gdzie mieli się spotkać sami traderzy i rozmawiać właśnie o tym, w co inwestować, jak inwestować. No niestety pogoda pokrzyżowała plany, ale coś się odlecze, to nie uciecze. Pewnie na następnych się na pewno zjawimy, o ile pogoda nam na to pozwoli. Tak, mieliśmy też być okazję zaproszeni na event organizowany przez firmę, w której pracuje jeden z członków naszej społeczności. Andrzej przypilnował tego, żebyśmy byli zaproszeni. Dość duży event, no ale znowu dzisiaj się okazuje, że nawet jakbyśmy chcieli tam dolecieć na kolejny dzień, to jest kłopot i muszę Wam powiedzieć, że historie, które ludzie opowiadają, ci co byli w trasie na ten event, gdzie się okazało, że na przykład przez Abu Dhabi lecieli, tak? I okazało się, że stamtąd nie ma transportu, ciężko się dostać. Jeżeli się już chcą dostać, to ta podróż trwa bardzo długo. Samochody gdzieś utknęły w wodzie, nie miał kto przyjechać po nich. Na lotnisku masz ciekawą historię, którą opowiadałeś mi, dotyczącą osoby, która 22 godziny podróżowała. Tak, jeden z founderów projektu kryptowalutowego wyleciał z Ameryki do Dubaju z przesiadką na Heathrow i cały lot trwał ponad 20 godzin. Następnie wylądowali, okazało się, że jak lądowali, że nie będą lądować, tylko będą wodować na lotnisku. Potem, zanim wydostali się z samolotu, musieli czekać 6 godzin na to, żeby jakikolwiek autobus mógł podjechać, bo te lotniska pływały po prostu. I tam właśnie on opowiadał na Twitterze, że widział tylko przez okno, jak jego walizeczka, jak łajba po wodzie sobie pływała. Kto by pomyślał, że trzeba wziąć rzeczy przeciwdeszczowe do Dubaju, prawda? Tak, no podsumowanie jest takie, słuchajcie, że na warunki atmosferyczne nie mamy wpływu, byłem bezpośrednio jako uczestnicy konferencji. Warto brać w nich udział na pewno i starać się robić networking. To, co fajne jest, to jest to, że można się już zapisywać na konkretne spotkania też, bo można te osoby, które są organizatorami albo będą obecne na eventach, znaleźć sobie na LinkedInie, nawiązać kontakt na przykład i już się umówić, żeby konkretnie z nimi porozmawiać. Było kilkadziesiąt różnych ciekawych funduszy inwestycyjnych inwestujących w projekty związane z blockchainem, z NFT i z nieruchomościami. Więc my te wszystkie kontakty mamy, będziemy po prostu w najbliższym czasie próbować skonsumować poprzez meetingi, zoomy i spotkania, także bądźcie czujni, bo się dużo w projekcie dzieje. Ja jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz, żebyście zwrócili uwagę na to od drugiej strony, jak to wygląda, od strony organizatora. Wyobraźcie sobie, że prowadzicie projekt, organizujecie takie wydarzenie przy największych targach, tak jak my często robimy to w Polsce, gdzie organizujemy side eventy. Natomiast robisz to w Dubaju, wynajmujesz, nie wiem, jacht za 30-40 tysięcy dolarów za tam jedną noc czy za 2 noce. Organizujesz fajnych DJ-ów, zapraszasz bardzo dużo ludzi i liczysz na to, że to Ci się zwróci nowymi członkami i tak dalej. Nagle się okazuje, że połowa osób, które miała do Ciebie przyjechać, w ogóle nie może dolecieć. Część osób się przestraszyła, ucieka do siebie do domu, a jeszcze inni są zablokowani na swoich hotelach i nie mogą się wydostać, bo Ubery w ogóle nie działają, bo też była taka sytuacja. Ja myślę, że to będzie dodatkowo fajny case dla wszystkich tych, co sprzedają ubezpieczenia eventów i imprez, bo mogą powiedzieć, że w Dubaju ubezpieczenie od zalania i ulewy deszczowej mogłoby się sprawdzić i sprzedać przed tym wydarzeniem komuś ubezpieczenie od deszczu. Myślę, że byłoby ciężko, natomiast myślę, że ten case pokaże,
że można to traktować jako coś, co się może wydarzyć nawet w miejscu, które nikt by tego nie przypuszczał. Dzięki za dzisiejszy materiał. Powiedzcie, czy widzieliście jakieś ciekawe tweety odnośnie powodzi w Dubaju i do zobaczenia za tydzień. Dzięki wielkie.